Jedno pokolenie fascynowało się Gwiezdnymi Wojnami, inne Star Trekiem. Motywy kosmicznych podróży przesączają się od lat do popkultury. Przypominam, że opus magnum szwedzkiej grupy Europe pochodził z połowy lat 80. i też zawładnęło wyobraźnią milionów, ale dziś nie będziemy snuć marzeń i opowieści o podbijaniu kosmosu. My będziemy dziś rozmawiać, proszę Państwa, o konkretach. Jak nauka zamierza ułatwić start w niebo i pobyt w kosmosie. Moim i Państwa gościem jest dr Agata Kołodziejczyk, która specjalizuje się w neurobiologii i astrobiologii. Wie wszystko o kulisach przygotowywanego w Centrum Technologii Kosmicznych AGH eksperymentu, który polski astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nasze rozmowy będą wirować w kosmosie, ale musimy wiedzieć, gdzie to jest. Jak daleko jest kosmos od Ziemi? Witam serdecznie Państwa. Bardzo miło mi powitać, również Panią redaktor. Jak daleko jest kosmos? Kosmos jest wszędzie. Nasza Ziemia jest w kosmosie, jest takim wielkim statkiem kosmicznym. No ale czasami chcemy wyjść poza ten statek kosmiczny, zobaczyć, co jest dalej. I w ten sposób chcemy też to nasze życie przekazać na inne ciała niebieskie. Dlatego to wszystko dzieje się, co teraz doświadczamy. I dlatego kosmos formalnie, linia Karmana to jest 100 kilometrów nad Ziemią, nad poziomem Ziemi, ale to jest, proszę Państwa, kwestia umowna. Jest taka komisja, która ma za zadanie decydować, gdzie ten kosmos jest. No i oczywiście są różne spory. Oficjalnie jest to 100 kilometrów nad Ziemią, gdzie tam już prawie nie ma naszej atmosfery, ale to nieprawda. Nasza atmosfera sięga wiele set kilometrów nad to 100 kilometrów. Jeszcze są te cząsteczki. Czy jest tam jeszcze życie, czy jakieś bakterie tam są? No ciężko to doświadczyć. Nikt jeszcze tego nie badał. Ale tak, przede wszystkim chciałam odpowiedzieć, że kosmos jest wokół nas i my jesteśmy jego częścią. Czy może symbolizować przestrzeń do podbicia, czy raczej do zagospodarowania? Zdecydowanie jestem za tym drugim, aczkolwiek podbijanie kosmosu jest bardziej motywujące, zauważyłam, dla ludzkości. Właśnie ta wojna między Stanami Zjednoczonymi i Chinami spowodowała, że zaczęli ludzie latać w kosmos. Także taka współpraca na zasadzie właśnie rywalizacji jest w pewnym sensie zdrowa. Natomiast kosmos, obecnie jesteśmy już na takim etapie rozwoju cywilizacyjnym, powinniśmy traktować jako niezgłębione, niewyczerpane źródło zasobów do tego, byśmy mogli się rozwijać. A czego potrzebuje człowiek, aby przetrwać w kosmosie? Podstawowe funkcje życiowe, no to znamy. Jest to oczywiście wszystko to, z czego jesteśmy zbudowani. Pytanie, czy my musimy wyglądać tak samo, jak wyglądamy na Ziemi i na Marsie? Pytanie, czy epigenetyka nie powinna właśnie tutaj zacząć pracować? Czy nie powinniśmy tak zaadoptować nasze organizmy do warunków ekstremofilowych, takich właśnie ekstremalnych, że no, ta nasza postać może być z innych troszeczkę pierwiastków. To jest już może takie bujanie, ale już są badania, zresztą nawet przez polskich naukowców, gdzie właśnie ta modyfikacja genetyczna na razie na poziomie bardzo niskim bakterii zachodzi. Możemy modyfikować organizmy do tego, aby były dostosowane do życia w kosmosie. Podczas misji dr Uznański przeprowadził kilkanaście eksperymentów. Jeden z nich to wspaniały, udany, zakończony sukcesem eksperyment Akademii Górniczo-Hutniczej. Czego dotyczyły te wszystkie eksperymenty? Bo o Państwa eksperymencie szczegółowo, dokładnie powiemy za chwilę. Ja może wyjaśnię, nie wiem wszystkiego o Mexen Leo, bo byłam częścią zespołu odpowiedzialną za produkcję celulozy bakteryjnej i moi koledzy, moje koleżanki walczyli z innymi podsystemami tego eksperymentu i oni na pewno mogliby powiedzieć więcej o swoich częściach. Jest to bardzo interdyscyplinarny projekt, bo związany jest właśnie z materiałoznawstwem, z
sensoryką, z sygnałami, analizą sygnałów. Także tutaj wielu specjalistów tak naprawdę brało udział, ale jestem bardzo, bardzo dumna, że AGH, że tu w Polsce zrobiliśmy tak niesamowity eksperyment. A co w tym jest niesamowitego? Ano to, że wydaje mi się, jest to pierwszy. Dlaczego mi się wydaje? Bo nie doszukałam się literatury innej. Jest to jedyny eksperyment tak dobrze komunikowany, który ma szansę być produkowany w kosmosie in situ, czyli nie będziemy przywozić jakichś rzeczy z Ziemi, nie będziemy musieli zamawiać surowców z Ziemi, żeby produkować te nasze nanomateriały w kosmosie. To jest fenomenalne, to jest coś absolutnie nowego i pokazujące, że możemy tworzyć zasoby w kosmosie w małym habitacie, w małej stacji kosmicznej. Do czego wykorzystano te nanomateriały? Bo z nich powstał konkretny produkt. Musieliśmy oczywiście stworzyć coś, co miałoby zastosowanie nie tylko w kosmosie, ale i na Ziemi. No takie są wymagania. I dlatego pierwsza część eksperymentu Mexen in Leo to jest testowanie meksenów, czyli takich specjalnych czujników w środowisku mikrograwitacji stacji kosmicznej, czyli była to taka piękna, srebrna skrzyneczka. To dr Krzysztof Grabowski, oczywiście dr Shreya Srivatsa odpowiedzialny za mekseny, dr Grabowski odpowiedzialny za czujniki. To wszystko oni tworzyli i jeszcze wiele innych ludzi im pomagało. Tam mieliśmy 6 czujników meksenowych, które po prostu postawiono na stacji i one sobie odpowiednio tam pracowały. I patrzyliśmy na ten taki szum czujnikowy. Patrzyliśmy, czy one dobrze pracują. Dlaczego 6? Ano dlatego, żeby była statystyka, żeby móc je porównać. Móc zobaczyć, jakie procesy możemy tymi czujnikami wychwycić od tak. No a właśnie druga część tego projektu to te same czujniki, które tak były postawione na stacji w skrzyneczce, wzięliśmy, nadrukowaliśmy na opaskę, która miała za zadanie mierzyć puls astronauty. Ale w bardzo ciekawy sposób, dlatego że było to nadrukowane w ten sposób, żebyśmy mogli rejestrować unoszenie się żył pod wpływem przepływu krwi. Więc to tak jakby mechaniczne odkształcenia tego czujnika. Ten czujnik musiał bardzo dokładnie przylegać. My nic nie wiedzieliśmy, czyli jak to zrobić. Czyli reagował na ruch czy na ciepło skóry? Na ruch oczywiście, nie na ciepło. Więc to było bardzo trudne wyzwanie dla nas, bo po pierwsze, nigdy tego nie robiliśmy. Po drugie, w ogóle nikt tego nie robił, żeby nadrukować mekseny na celulozę bakteryjną, drugi taki nanomateriał. Nie wiedzieliśmy, czy to w ogóle jest zdrowe, czy nasz astronauta nie dostanie uczulenia. Ojejku, mnóstwo pytań, mnóstwo niewiadomych i też mnóstwo testów. A czas gonił, prawda? Ile było tych testów? Nie jestem w stanie spamiętać, ale ile ja się naprodukowałam, a tak naprawdę moje biedne bakterie, ja już po prostu nie wiedziałam, co im dawać jeść, żeby one mi produkowały więcej tej celulozy, bo cały czas kazali więcej, Agata, więcej, potrzebujemy więcej próbek. Proszę Państwa, ta celuloza musiała być odpowiedniej grubości. To, co jest tutaj, to jest cieniutkie, to jest 1/10 milimetra, nawet mniej. Ale żeby coś takiego powstało, już solidnego, to musiał być centymetr hydrożelu naprodukowanej świeżej celulozy bakteryjnej. Żeby to zrobiły moje bakterie, potrzeba było 3 miesięcy. Ja tylu nie miałam takiego długiego czasu. Ja miałam miesiąc najwyżej. To były jakieś bakterie do zadań specjalnych? One są. Mamy całe laboratorium na AGH. One cały czas tam rosną i pracują. Tylko że teraz mają urlop. Ja im już nic nie każę. To było straszne, naprawdę, bo ja nie znałam się na tym, jak te bakterie można przyspieszyć, ich normalne funkcjonowanie. Proszę sobie wyobrazić, że państwo, nie wiem, rosną państwu włosy centymetr na miesiąc i nagle ktoś każe, że nie, masz rosnąć 2 centymetry na miesiąc. Czy te bakterie właśnie żywiły się celulozą? Bakterie produkują celulozę. One się żywią różnymi związkami, właśnie muszą mieć węgiel w tej diecie, żeby móc tworzyć te piękne łańcuszki polimerowe celulozy. No więc ja ich nadkarmiałam niestety jak pszczoły białym cukrem.
To było trochę oszukiwanie, bo zresztą ja im dawałam i miód, i cukier, i próbowałam wszystkiego i patrzyłam, gdzie jak najszybciej się właśnie tworzy ta celuloza. A dlaczego? Bo bakterie octowe tworzą celulozę jakby na powierzchni. One muszą mieć tlen, żeby to wszystko metabolizować. No więc ja sypałam na te hydrożelowe placki, tak jakby na powierzchni, sypałam delikatnie cukier, czasami im robiłam syrop, no mnóstwo różnych technik. No i nieraz było tak, że ten placek mi się zatonął i trzeba było i od nowa to wszystko się tworzyło, więc naprawdę to była bardzo ciekawa praca i dużo się dowiedziałam, jak w ogóle współpracować z takimi maluchami, których nawet nie widać gołym okiem. Czy te bakterie poradzą sobie w kosmosie same? Bardzo dobre pytanie. Dlaczego my zajęliśmy się celulozą bakteryjną? Dlaczego my chcemy, żeby nam bakterie przędły materiał, a nie ktoś inny? I dlaczego te bakterie octowe? Co one mają w sobie takiego niesamowitego? Proszę Państwa, otóż bakterie konsorcjum kombuczy, na pewno słyszeli Państwo o kombuczy. Kombucza to jest symbiotyczne konsorcjum bakterii i drożdży, ponad 20 gatunków. Nie sposób jest tak do końca mieć 100% pewność, że w miesiącu styczniu na przykład mamy konsorcjum X i w miesiącu grudniu, czyli 12 miesięcy potem, że mamy dokładnie tą samą proporcję bakterii i grzybów. Może to się zmienić. Tak jak nasz mikrobiom, proszę Państwa, to konsorcjum działa jak nasz mikrobiom wewnętrzny. W zależności od warunków środowiska, od stanu biokontaminacji, różnych parametrów, no po prostu to konsorcjum może się zaburzyć. Ale naukowcy wzięli takie konsorcjum w kosmos na zewnętrzny panel KIBO Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I tam w 18 miesięcy testowano, jak zachowają się te bakterie, czy one przetrwają właśnie w warunkach marsjańskich. Tam do końca to nie była ekspozycja na próżnię, na ten kosmos całkowity, ale w szczególności na warunki marsjańskie. I proszę Państwa, co się okazało? Że mój ulubiony szczep bakterii, czyli Comagatobacter, ja jestem Agata jestem, więc te bakterie wręcz mnie wołały. Agata. One najlepiej przetrwały i one są odpowiedzialne za tą przędzę, za właśnie tą celulozę bakteryjną. Ja później podam Państwu, jakie to jest niesamowite uczucie. Ten materiał jest po prostu tak delikatny, tak kompatybilny z ludzką skórą, że nie tylko powstała celuloza bakteryjna jako właśnie materiał potencjalny do przyszłych ubrań w kosmosie. Pamiętajmy, że w kosmosie nie ma pralek. Więc jak stworzyć ubrania, jeżeli statek, nie wiem, gdzieś ugrzęźnie na orbicie albo gdzieś dalej? Rozumiem, że z tego materiału powstały obrączki, znaczy takie opaski. Opaski takie na nadgarstek i w tym zostały zatopione mekseny. Nadrukowaliśmy mekseny. Dlaczego? Dlatego, że właściwości tej celulozy są takie, że możemy używać różnych takich uwodnionych tuszy, jak tusz do drukarki i spokojnie możemy nadrukowywać różnego rodzaju czujniki na tym. Także również pot jest bardzo świetnie absorbowany, przez to neutralizowany, no w ogóle mnóstwo właściwości. Dlaczego czujniki z meksenów lepiej zachowują się w kosmosie niż czujniki innego rodzaju? Dobrze, to tutaj wyjaśnijmy, co to są czujniki innego rodzaju. Na przykład taki mój zegarek jest czujnikiem, który mierzy mi puls, tak? Ale jak ten czujnik mierzy puls? On po prostu jakby zapamiętuje piki, kiedy ta krew napływa. I każdy taki pik to jest właśnie jakby odwzorowanie uderzenia serca. Jeden pik, jedno odwzorowanie uderzenia serca. Nasza opaska z meksenami nie tylko rejestruje piki, ale rejestruje też kawałek profilu serca, czyli właśnie tego, jak wygląda EKG. Nie jest to całe EKG, ale jest to duża jego część, proszę Państwa, czyli nasz czujnik dużo więcej informacji wydobywa z właściwie tego samego rejonu pomiarowego.
Czy te opaski będzie można produkować w kosmosie? Jak długo, czy wiadomo jak długo one przetrwają? Bo one wróciły z misji razem z doktorem Sławoszem. Czy spełniły wszystkie oczekiwania, które w nich pokładano? No ja pokładałam oczekiwania, że mi ta opaska nie zepsuje się w jakiś sposób, czyli że nie ulegnie degradacji i fizycznej, i morfologicznej, że nie nastąpi jakaś kontaminacja. My wiemy, że na stacji kosmicznej jest mnóstwo bakterii, mnóstwo grzybów, które dryfują tam w tym środowisku zamkniętym i to trzeba cały czas wdychać. Do tego dochodzą mnóstwo tam problemów jest na stacji, więc ja się bałam, że opaski, które są bardzo dobrym materiałem do biodegradacji, że one ulegną właśnie temu procesowi. Ale się okazało, że nie. Jak analizowałam nie organoleptycznie, bardziej węchowo tą opaskę po powrocie z misji Ignis, to jedyne co wyczułam to zapach chyba wody kolońskiej astronauty, bo ładnie pachniało. Absolutnie nie było żadnych śladów dekompozycji, zakażenia. Bakterie zazwyczaj, jeżeli one się namnażają, to one mają swój właściwy zapach. To samo grzyby, pleśnie, więc absolutnie czegoś takiego nie zanotowałam. No oczywiście sygnały nadal są analizowane, ale widzimy, że wszystko się udało, dosłownie. Jeszcze dostaliśmy ekstra slot na kolejny pomiar i cały jeden dzień tam był dodatkowo, więc mogliśmy wykonać dodatkowe pomiary. No i nie mogę się doczekać naszej publikacji z afiliacją AGH. To będzie historyczny moment. Się spodziewać? Mam nadzieję, jak najszybciej, ale to wszystko trwa, proces recenzji. Zobaczymy. To była pierwsza tego typu misja. Czy kiedy ją przygotowano, opracowano jakieś specjalne procedury? Czy przerabiano już te istniejące na przykład w krajach unijnych? Czy stworzono zupełnie nowe, dostosowane do tej misji? Być może stworzono jakiś schemat postępowania również w czasie kolejnych tego typu misji. Nasz eksperyment był wyjątkowo trudny, dlatego że wynosiliśmy totalnie nowe materiały do przestrzeni kosmicznej. Oznaczało to mnóstwo takich dokumentów związanych z bezpieczeństwem nie tylko dla samej stacji, czy to są na przykład materiały palne, czy jest ryzyko zatrucia się tymi materiałami w jakiś sposób, ale właśnie też bezpieczeństwo dla ludzi, dla astronautów. No i to wszystko trzeba było, te badania, te testy zrobić. My pierwszy raz coś takiego robiliśmy. Pierwszy raz był włożony ogromny wysiłek w to, żeby coś nowego na stację kosmiczną wynieść. No ale przez to, że już to wszystko mamy jakby zaliczone, zaakceptowane przez wszystkie po kolei agencje kosmiczne, bo i przez Europejską Agencję Kosmiczną, i przez NASA. Musieliśmy przejść mnóstwo certyfikacji, zdawać mnóstwo egzaminów. Proszę Państwa, to był naprawdę ogromny wysiłek wszystkich tych naukowców, co brali udział w eksperymencie. No i musieliśmy na podstawie tych szkoleń, które nam zaoferowała NASA za darmo, musieliśmy wykonać tutaj na AGH odpowiednie testy biokompatybilności, właśnie jak te materiały się zachowują. No i po wszystkich testach, również na ludziach testowaliśmy te bransoletki. Znowu moje biedne bakterie musiały dużo produkować tych bransoletek. To wyszło, że nie ma żadnych odczynów alergicznych, żadnych problemów. No i dzięki temu zaakceptowały te wszystkie agencje i wynieśliśmy coś po raz pierwszy w kosmos. Także, a zazwyczaj oni nie lubią. Zazwyczaj wiele eksperymentów wykorzystuje już znane, klasyczne metody, żeby uprościć procedurę. Na przykład, nie wiem, zbieranie próbek astronauty, czy to krwi, czy kału, to już jest standardowa procedura. Już się nic tam nie wdraża nowego, bo po prostu to jest bardzo, bardzo pracochłonne. W jaki sposób obserwowano wpływ misji kosmicznej na układ krwionośny astronautów?
Bardzo dużo wiemy z innych misji, z innych astronautów, że oczywiście wpływ jest ogromny na układ krążenia, dlatego pierwszą rzeczą, którą się bada w przypadku kandydatów na astronautów, to jest właśnie układ krążenia. Ja się regularnie badam na przykład, bo dużo rzeczy w układzie krążenia, proszę Państwa, nie widać. Dopiero trzeba zrobić test wydolnościowy, tak zwany endurance test, czyli biec na bieżni albo na rowerku po prostu z taką maską, aż wręcz do utraty przytomności. Do 200 uderzeń serca na minutę albo i więcej, bo każdy z nas ma inne możliwości. I to jest jeden taki test, który warto sobie zrobić tak choćby dla przyjemności, dla samej własnej wiedzy. Druga rzecz to jest echo serca, które też warto sobie zrobić, bo człowiek, tak jak mówię, nie zdaje sobie sprawy, a w szczególności w mikrograwitacji co się dzieje. Mikrograwitacja powoduje, że wszystkie płyny uchodzą jakby do góry ciała i przez pewien okres, w zależności od tego, jak sobie dany organizm radzi, jak długo trwa okres adaptacji, no to jest bardzo niewygodny taki stan, to się nazywa moon phase, właśnie, że mamy spuchniętą tą część górną ciała i jest zaburzone krążenie. Ale ogólnie, co obserwujemy, to, że puls spada, jest bardzo niski w mikrograwitacji, bo serce się nie męczy, nie musi tak mocno pompować tej krwi góra-dół, prawda? Tam nie ma czegoś takiego. W związku z tym puls jest bardzo wolny. No i to jest ciekawe. Ciekawe jest też, jak różnego rodzaju ćwiczenia wpływają na ten puls, bo znowu to jest to środowisko mikrograwitacji. No i sama adaptacja. My Polacy, nie wiem ile tu jest Polaków na scenie, na widowni, ale mamy naturalnie, wydaje mi się, bardzo dobrą adaptację do różnych zmian ciśnienia. Patrząc po Himalajach, właśnie jak Polacy tam, alpiniści, himalaiści pracują, to widać, że mamy bardzo dobre geny, jeśli chodzi o tą adaptację do zmiennych warunków. Czy te wszystkie dane była w stanie zebrać ta opaska, która powstała na Akademii Górniczo-Hutniczej? Myśmy zbierali pomiary pulsu i te pomiary były zbierane tak, że nie tylko w takim jakby stacjonarnym systemie, tak jak to się zbiera puls, ale również astronauta musiał wykonywać ruchy nadgarstkiem po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak różnego rodzaju szumy wpływają na pracę tego czujnika. Czyli były ruchy właśnie takie góra-dół, nadgarstka, obroty z tego co pamiętam, no i właśnie takie momenty stacjonarnego mierzenia pulsu. Było to o tyle ciekawe, że po tych wynikach od razu widać, ile razy astronauta ruszał ręką. Widzimy dokładnie jakby zawirowania, ale sygnał pulsu cały czas jesteśmy w stanie odczytać. Także to jest bardzo dobra informacja. Co oznacza sformułowanie analogowe misje kosmiczne? Bo w tym całym opowiadaniu o misji doktora Sławosza Uznańskiego zapominamy o tym, że gdzieś musiał być przygotowywany. Dokładnie tak. To nie jest tak, że coś produkujemy, coś wynosimy od razu na stację kosmiczną i... Zawsze musi być jakiś początek. I to jest. To by było zbyt łatwe. Nikt nie zaakceptuje nam eksperymentu bez testów wcześniej. Żeby cokolwiek było wyniesione na stację kosmiczną, musi mieć co najmniej poziom gotowości technologicznej 5, jak nie wyżej. To z reguły oznacza 5 lat pracy nad projektem. My tyle nie mieliśmy oczywiście, więc to też było ciekawe, że Polak potrafi i naprawdę ja nie wiem, jak myśmy to zrobili. To po prostu zespół. Jeśli chodzi o analogii, bardzo dużo testów robiliśmy tu w laboratorium w AGH, ale też wykonaliśmy symulację takiej misji kontrolnej jak na stacji kosmicznej w habitacie. Habitat należał do AATC, czyli Analog Astronaut Training Center, ale on ta firma, zresztą moja, bardzo ściśle współpracuje z AGH. I zorganizowaliśmy tutaj właśnie we współpracy jeszcze z Uniwersechem
wiadomo, z wydziałem, taką misję, to się nazywała Mirror Mission. Ogłosiliśmy konkurs i osoby, które się zgłosiły, zostały poddane szybkiemu przeszkoleniu, jak taką opaskę testować. No i właśnie testowały w warunkach analogowych w habitacie. Od razu zaznaczę, że tutaj nie było mikrograwitacji w habitacie, ale nasze osoby zmieniały pozycję, to znaczy do góry nogami, czasami mierzyły to, czasami z boku. Także to były różne wektory grawitacji, które oddziaływały na ciało. No i właśnie ta opaska była badana głównie pod względem procedur, czyli czy procedura jest jasno opisana, czy są błędy jakieś, czy astronauta może się pomylić, może czegoś nie zrozumieć właśnie w tej checkliście, jak i co robić. Na Akademii Górniczo-Hutniczej powstaje pierwsze na świecie takie miejsce na uczelni, czyli habitat. Tak. Na czym on będzie polegał? Co trzeba wiedzieć, aby zorganizować taką przestrzeń? Przede wszystkim habitat to ma bardzo wiele znaczeń. W naszym znaczeniu będzie to symulator bazy kosmicznej. Głównie największą symulacją będzie do przyszłej stacji Gateway. To będzie stacja wokół Księżyca, budowana we współpracy Europejska Agencja Kosmiczna, czyli my, oczywiście NASA, JAXA, czyli Japońska Agencja Kosmiczna i jeszcze Kanada. Ta stacja to będzie przyszłość obecna taka nasza eksploracji i badań naukowych. Dlatego my jako uczelnia orientujemy się na to, żeby móc w stanie testować tutaj rozwijane technologie właśnie na stacji Gateway. I my przez to, że pokażemy, że my już mamy w analogowych warunkach wykonany eksperyment, że mamy taki poziom gotowości technologicznej, będziemy mieć niejako dużo szybsze wejście na stację Gateway z naszymi eksperymentami. No a to oznacza dostęp do najnowszych technologii, dostęp do bycia w absolutnej, topowej czołówce no, tutaj w cywilizacji, w rozwoju cywilizacji. Czy będą tam na przykład testowane nowe materiały? Nie tylko nowe materiały, proszę Państwa, my chcemy testować nowe systemy podtrzymywania życia. Właśnie bioreaktory, o których Pani redaktor wspomniała, już budujemy bioreaktor, gdzie będziemy mogli te opaski produkować na takiej stacji Gateway, bez udziału ludzi nawet, po prostu stawiamy bioreaktor i tam się wszystko dzieje. Chcemy oczyszczać wodę, chcemy produkować właśnie różnego rodzaju nieinwazyjne metody monitoringu zdrowia, nie tylko fizycznego, psychicznego. Chcemy wykorzystywać sztuczną inteligencję. Mamy tutaj tyle niesamowitych mózgów, taki potencjał, w szczególności Kraków, że myślimy, że tutaj mamy naprawdę szansę rozwinąć skrzydła. Czy wiecie już Państwo, jak będziecie podtrzymywać sprawność fizyczną w takim habitacie, w takiej wyizolowanej przestrzeni? W naszym habitacie AGH zapraszam wszystkich. Będzie bardzo fajne urządzenie, to się nazywa bieżnia mikrograwitacyjna, gdzie właśnie będziemy zmieniać ciśnienie w nogach, tak żeby wszystkie płyny szły do góry i żeby w takich warunkach biegać. Jest to niezwykle ciekawe urządzenie. My jesteśmy niezwykle ciekawi też wyników. Tworzymy nowe czujniki. Ostatnio tworzymy prototypy czujników na poziom witaminy D. Oczywiście nieinwazyjne, proszę Państwa, czyli możemy mierzyć poziomy depresji, tak? Poziomy prawdziwych niedoborów bez pobierania krwi. Potrzebny nam jest czujnik odwodnienia, potrzebne nam są czujniki analizy zdrowia psychicznego i to naprawdę. Przy długoterminowych misjach, w szczególności przy deprywacji sensorycznej, mózg zaczyna sobie sam różne tworzyć historie w głowie. Więc my musimy odpowiednio szybko tworzyć technologie, które zapobiegną różnego rodzaju katastrofom. Czy można dokładnie odwzorować takie procesy mikrograwitacji? Dokładnie tak. Mamy kilka opcji i też również zapraszam wszystkich tutaj i nie tylko tutaj zebranych, ale do wzięcia udziału. Jeszcze dziś można wejść na stronę OSIP, to jest Open Science Innovation Platform.
przygotowana taka platforma przez Europejską Agencję Kosmiczną, gdzie można aplikować na loty paraboliczne. Obecnie to jest najlepsza taka symulacja mikrograwitacji, no ale jest to, trzeba zauważyć, jest to bardzo krótka mikrograwitacja, bowiem samolot lata w ten sposób, że najpierw jest lekka hipergrawitacja 1,8G, coś około tego, i później mamy na górce, jak samolot tak właśnie lata po parabolach, to na górce mamy przez pewien okres około 30 sekund mikrograwitację. No i takich odcinków 30-sekundowych mamy kilkanaście, w zależności od misji. W tym czasie, i to jest tak, że Europejska Agencja Kosmiczna sponsoruje nam ten lot, ale my musimy zapewnić sobie finansowanie na cały eksperyment no i na przyjazd do Bordeaux, do Francji, tam na lotnisko. Więc gorąco zapraszam. Naprawdę każdy może, wystarczy się zalogować i jest na pokładzie i sobie lata w lotach parabolicznych. Coś fascynującego. Druga opcja, ostatnia, chcę powiedzieć, to jest w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Mamy jedną z najnowocześniejszych wirówek przeciążeniowych. I nasi bardzo wybitni inżynierowie wymyślili, jak zrobić na tej wirówce taką symulację mikrograwitacji, ale nie jak na lotach parabolicznych, że mamy huśtawkę, aż się nie powiem, co chcę robić. Ten samolot się też nazywa Vomit Comet, tak? Więc wiadomo, o co chodzi. W przypadku naszej wirówki przeciążeniowej, która notabene jest kokpitem F-35, więc bardzo fajna jest tam, bardzo ciekawa jakby sceneria, możemy odtworzyć mikrograwitację bez tych hopek. I proszę Państwa, byłam tam, odczuwałam tą mikrograwitację. Ona jest oczywiście w jednym kierunku. To nie jest tak, że we wszystkich kierunkach mamy mikrograwitację, to poczucie spadku swobodnego, ale człowiek się czuje naprawdę... Nie ma opisanej takiej emocji, proszę Państwa. To jest tak, jakby ktoś nam zdjął z pleców wszystkie problemy tego świata, tej ziemi i po prostu sobie tak dryfujemy bez problemów. Coś pięknego. Ja nie wiem, to jest jakiś taki stan euforyczny, który po prostu trwa. To się tak włącza. Jak jest cały czas ta symulacja mikrograwitacji, to człowiek cały czas jest w stanie takiej euforii. Coś pięknego. Bardzo polecam. Na stacji kosmicznej ludzie żyją w innym zupełnie trybie. Inaczej pracują, inaczej się przemieszczają. Jak Państwo będą w stanie to zbadać, zarejestrować, żeby wyłapać pewne zmiany w zachowaniu albo w samopoczuciu astronautów? Znowu, jeżeli chodzi o puls jest ściśle połączony z różnymi takimi stresogennymi czynnikami, czyli skacze nam ciśnienie, serce szybciej bije. Bardzo często mamy takie objawy, więc jest to łatwo do wychwycenia. No i oczywiście samo mierzenie pulsu to nie jest wystarczająca metoda pomiaru takich parametrów bezpieczeństwa, więc na pewno będzie to zintegrowane z różnymi czujnikami, na przykład czujnik temperatury, przewodności skóry, bo jeżeli się pocimy, to oczywiście przewodność się zmienia. Czujnik, który wskazuje na właśnie kamery, na zachowanie, na głos, czyli poziom hałasu, jak się zmienia, odległość między różnymi osobami. To wszystko razem da nam informację o bezpieczeństwie na stacji. Czy będą prowadzone również badania społeczne, zachowania międzyludzkie, dynamika grupy? Tak. Proszę Państwa, i tutaj też jesteśmy pierwsi na świecie. Jestem ogromnie dumna, że to się dzieje w Polsce. Po raz pierwszy w zeszłym roku zrobiliśmy coś, co po prostu zmieniło bardzo dużo w analogowych misjach kosmicznych na świecie i wszyscy po prostu nie dowierzają, że Polacy to zrobili. Zrobiliśmy największą na świecie misję analogową. 30 osób zamknęliśmy do habitatu. Nie 5, nie 6. Na stacji kosmicznej na ISS-ie było chyba najwięcej 14. My włożyliśmy 30. A nie, to bardzo krótko, to było chwila. Natomiast no, oczywiście stacja nie jest dostosowana do takiej ilości ludzi, ale przyszłe bazy kosmiczne jak najbardziej tak, prawda? Więc my
Przeskoczyliśmy paręnaście lat do przodu, jeśli nie parędziesiąt, i Polacy sobie wymyślili, że dobra, zróbmy największą na świecie misję analogową. Stworzyliśmy odpowiednie miejsce do tego. W Małopolsce jest ten habitat. I proszę Państwa, w następnym roku robimy kolejny game changer, czyli robimy misję analogową na 50 osób. I to tu zapraszamy. Jeżeli ktoś chciałby się dać zamknąć na tydzień z 50 osobami. Nieznanymi wcześniej? Część się zna, bo ogólnie się wszyscy znają, bo nie wpuszczamy, że tak powiem, takich osób całkiem przypadkowych, bo się boimy po prostu. Można wpuścić sobie psychopatę na pokład i się dzieje źle. Ale... Opcji 10. Tak, mamy różne też... Proszę Państwa, no my w Polsce zorganizowaliśmy 103 misje, tak, analogowe. To jesteśmy numer 2 na świecie pod względem organizacji misji analogowych. I tego nam nikt nie zabierze, choćby nie wiem, co mówili, nie wiem, co publikowali, bo różne rzeczy publikują. Bardzo im nie pasuje ta Polska, naprawdę. No, a właśnie teraz, w tym momencie Amerykanie zrobili taką sieć habitacików, tak to nazwę, 6-osobowych załóg maksymalnie i robią the biggest world analog mission, bo właśnie się okazuje, że dynamika grupy, że właśnie te badania socjalne, o których pani redaktor mówi, na 6 osobach to tak średnio wychodzą. Zwłaszcza jak to są osoby po bardzo ostrej selekcji, które wiedzą dokładnie, co chcą, wchodzą tylko na tydzień, no to co można zobaczyć, prawda? Więc dopiero coś zaczyna wychodzić i to naprawdę to jest coś fenomenalnego. Jak myśmy wsadzili tych 30 osób do habitatu, to przecudowne rzeczy wychodziły. I to też publikujemy, mam nadzieję, że w dobrych czasopismach naukowych niedługo się pojawi coś fajnego. Co chciał sprawdzić zespół badaczy Akademii Górniczo-Hutniczej w misji, która miała odwzorować warunki na Marsie? Pani doktor opowiadała mi, że była w miejscu, gdzie prawie że dotknęła nieba. Nieba dotykamy, pani redaktor, często, bo latamy do stratosfery, ale nie naszymi rękoma, tylko naszymi czujnikami. Ale jeśli chodzi o analog Marsa, faktycznie nasz Wydział Technologii Kosmicznych rozpoczął jakby to powiedzieć, nowy etap. Również nie tylko tu rozwijamy laboratoria na AGH, ale współpracujemy i budujemy ekstremalne laboratoria w innych zakątkach świata. Jest to niezwykle atrakcyjne, bo po pierwsze wyjeżdżamy i gdzie jest to atrakcyjne miejsce na świecie? Okazuje się, że w Himalajach na 4700 jest miejsce, obecnie jest to Habitat Hope, gdzie my jako AGH mamy tam też swój udział i tworzymy technologię, wyposażenie tego najwyższego na świecie laboratorium astrobiologii. Dlaczego astrobiologii? Ponieważ w tym rejonie, na tej wysokości, z tym niskim ciśnieniem parcjalnym tlenu, występują oczywiście organizmy, które są bardzo uodpornione na takie warunki. My chcemy zobaczyć, jak rośliny adaptują się do takich warunków, jak ludzie się adaptują, bo to jest niezwykłe. Będąc tam, zauważyliśmy, że nasze organizmy przeszły metamorfozę, transformację. I ta transformacja była wyczuwalna na długo po powrocie z Himalajów. Także ja gorąco zachęcam, tutaj w AGH pracuje Akademia Himalajska, taka grupa badawcza. No teraz dołączamy my, mam nadzieję, że się połączymy z geologami, z geofizykami i może zorganizujemy jakieś zawody łazików na Marsie, w Himalajach. To jest na razie mój cel. Dlaczego warunki z Marsa, a nie z Księżyca są tam odwzorowywane? Również chodzi o pewne współzawodnictwo, już powiem. Chińczycy budują bazę na Księżycu, która już za 3 lata, uwaga, będzie gotowa. Państwo sobie wyobrażają, za 3 lata ludzie będą mieszkać na Księżycu? Żyjemy w niesamowitych czasach. No i co Amerykanie na to? No muszą zbudować bazę na Marsie. Znowu się zaczyna zimna wojna.
I mam nadzieję, że na tym się skończy, że po prostu jak Chińczycy będą mieć bazę na Księżycu, Amerykanie bazę na Marsie, to znowu będzie na Ziemi pokój. Tak mam nadzieję. Dlatego ten Mars jest bardzo obiecujący. Jeśli chodzi o NASA, to właściwie wszystkie badania obecnie są prowadzone pod tym kątem. Pod kątem tego, żeby zbudować bazę na Marsie. Czy są jakieś etapy eksploracji kosmosu? Na przykład, nie wiem, najpierw Księżyc, potem Mars, a potem się zobaczy. I tak i nie. Jeśli chodzi o etapy, muszą być etapy, bo nie wyobrażam sobie tak wielkich, tak drogich projektów bez jakiejś strategii. Dlaczego Księżyc najpierw? Księżyc tak naprawdę jest o wiele trudniejszy niż Mars pod względem warunków bytowania. Jest to ciało niebieskie, którego wszyscy woleliby nie ruszać, bo to jest tak ważny obiekt, jeśli chodzi o Układ Ziemia, właśnie Księżyc, o nasze bezpieczeństwo na Ziemi, że tam byśmy chcieli jedyne co, no to ewentualnie zrobić jakąś stację przeładunkową. Starty rakiet byłyby dużo tańsze, bardziej ekonomiczne z Księżyca niż z Ziemi. Także to w tym kierunku jak najbardziej tak. Bazy na Księżycu, czemu by miały służyć? No, głównie kontroli całej Ziemi, tego ziemskiego środowiska. Proszę Państwa, baza na Księżycu umieszczona w odpowiednim miejscu mogłaby mieć pełną kontrolę nad ruchem satelitarnym wokół naszej Ziemi. To jest niebezpieczne, to jest przerażające. Czasami jak człowiek sobie pomyśli, jakie możliwości daje taka baza na Księżycu. Więc my też musimy być na Księżycu, skoro Chiny tam się budują. Bo jeżeli Chiny zajmą nam cały Księżyc, to robi się trochę monopol. My, czyli Polska, czy my, czyli Europa? My, czyli Europa oczywiście, a Europa sama nie, tylko na pewno w konsorcjum. Także na pewno będzie ten Księżyc, ale tak jak mówię, budowana jest stacja Gateway. To jest etap pierwszy tej całej strategii. Dlaczego chcemy krążyć wokół Księżyca i sporadycznie lądować, a nie mieć bazy na Księżycu? Z wielu względów. Jeżeli mamy statek mobilny na orbicie, jesteśmy w stanie kontrolować dużo więcej niż jak mamy stacjonarną bazę. Tak? Wiele względów tutaj wskazuje na takie rzeczy. Drugie, właśnie, budowanie bazy na Księżycu jest to koszt. Wolimy się skupić na Marsie. I znowu, my, czyli kto? My, czyli głównie Amerykanie, kontra Chiny, bo Chiny sobie już jakby zajęły Księżyc, ale oczywiście Europa i inne agencje kosmiczne myślą o Marsie w tym sensie, żeby go terraformować, żeby tam na nowo to życie obudzić. No i zobaczyć, czy ono kiedykolwiek tam wcześniej istniało. Pytanie szybkie, krótkie, ale zasadnicze. Co bardziej odpowiada Pani wizji kosmosu? Gwiezdne Wojny czy Star Trek? A może Odyseja Kosmiczna lub Solaris? Ja bym wolała Dune, ale Gwiezdne Wojny wolałabym nie, bo to naprawdę może źle się skończyć. Wolałabym, żeby jednak to było takie bez agresji, natomiast czy to się uda, to nie wiem. Ale bardziej chodzi o takie wyobrażenie o planetach, o skracaniu dystansu, o podróżach. Tak. Ja bym chciała dożyć jeszcze czasu, że odkryta będzie możliwość podróży międzygalaktycznych, czyli znalezieniu jakichś tuneli grawitacyjnych, to by było wspaniałe, żeby ktoś to pokazał w praktyce, że to można tak podróżować. Co z tych 4 wizji proponowanych w popkulturze może mieć odzwierciedlenie w nauce? Wszystko. Ja uważam, że wszystko, co stworzyła popkultura, napędza naukowców, inspiruje i tak naprawdę popkultura bardzo dużo dobrego zrobiła. Juliusz Verne, właśnie pan Well, w tych wszystkich książkach science fiction, oni napędzali ten kosmos, że ludzie chcieli rzeczywiście dotknąć tych gwiazd.
ogromnie ciężkim wysiłkiem. Więc ja uważam, że wszystko jest możliwe. I Star Trek niestety, i Gwiezdne Wojny, i Duna, i tak dalej. Naszym gościem była dr Agata Kołodziejczyk, która jest astrobiolożką i neurobiolożką, ekspertką w dziedzinie przestrzeni kosmicznej oraz jest również pomysłodawczynią i twórczynią analogowych stacji kosmicznych w Polsce. Taka właśnie powstaje na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo też. Zapraszam Państwa do zadawania pytań naszemu gościowi. Co chcieliby Państwo jeszcze wiedzieć? Dzień dobry, Grzegorz Sęk, Niepołomice. Dzień dobry. Dzień dobry. Otóż, czy są już gotowe gadżety w postaci takich ślepych opasek, tej samej wielkości, co te oryginalne, z nadrukami, do propagowania tego eksperymentu? Czy to już macie całą paczkę do rozdawania? Mamy paczkę, ale obecnie jest ona testowana przez pacjentów kardiologicznych na Uniwersytecie Śląskim. I na razie jeszcze jesteśmy na etapie wykazania, że takie opaski mogą się przydać właśnie dla pacjentów sercowców. Również prowadzimy badania i tworzymy opaski na możliwość rehabilitacji ręki po różnych kontuzjach i właśnie z wykorzystaniem tych czujników meksenowych i opasek do rehabilitacji. Czyli cały czas trwają badania. No, a przez to, że mamy tylko jedno laboratorium celulozy bakteryjnej, to ja bym się chętnie podzieliła przepisem, jak stworzyć celulozę bakteryjną, jak zrobić taką opaskę. Można do nas przyjść sobie nadrukować te mekseny potem, bo jest to długotrwały proces, ten sam proces tworzenia opasek, a tak jak mówię, cały czas laboratorium produkuje opaski na kolejne badania. Ale jeżeli Pan sobie życzy, to ja zrobię taką opaskę i prześlę do Niepołomic. Będę wdzięczny z tym, że to może być ślepa, a nie musi mieć... Wspaniale, tym lepiej. To chodzi o to, żeby ogniskować uwagę ludzi na tym właśnie temacie. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że sam kształt, sam jakby design tej opaski podlega prawom autorskim i jest patentowany, więc my możemy podać opaskę funkcjonalną jakby, ale nie ten sam kształt i nie ten sam wzór. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Czy te bakterie są naturalnymi bakteriami, czy one są w jakiś sposób modyfikowane? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jak Pani myśli, jak to będzie w mikrograwitacji? Czy one sobie poradzą z produkcją tej celulozy? Zwłaszcza, że tam nie będzie pewnie granicy faz. Jak one się będą zachowywały w kosmosie? Czy to się da rzeczywiście zrobić? Dziękuję. Po pierwsze, obecne nasze bakterie nie są genetycznie modyfikowane. Nie mówimy, że w przyszłości na potrzeby właśnie warunków ekstremalnych nie będziemy ich tam troszeczkę poprawiać. Druga sprawa to jest, czy sobie poradzą w mikrograwitacji. To sprawdzimy, mam nadzieję, wnet, jak stworzymy nasz bioreaktor i go wyślemy na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Bardzo dobre pytanie, że tam będzie problem z fazami. Bakterie octowe potrzebują tlenu, więc my musimy odpowiednio natlenować tą całą płynną mieszankę, czyli po prostu tak jakby włożyć pompkę akwariową i w ten sposób te bakterie będą mogły nawet w fazie ciekłej produkować sobie te włókienka. Z kolei te włókienka będą w innej formie, bo one nie będą sobie leżeć na powierzchni, tylko będą w formie takich włókienek. Te włókienka musimy potem przefiltrować, sprasować i namnożyć w takiej fazie hydrożelowej i wtedy powstanie ta celuloza. Dziękuję bardzo za inspirujący wykład. Chciałem się zapytać o własności mechaniczne, fizyczne, chemiczne tej celulozy bakteryjnej. Jakie są jej zalety, wady i do czego jeszcze można byłoby zastosować poza tutaj opaskami wszelkiej maści? Dziękuję. Właściwości ogólnie powiem tak.
Jest to materiał nierozpuszczalny w wodzie, natomiast on bardzo szybko chłonie wodę w zależności od tego, co dodamy. Możemy tworzyć biokompozyty z tego materiału w ten sposób, że mamy materiał niepalny, mamy materiał bardzo wytrzymały na rozerwanie. Na przykład ten biomateriał, który zrobiony on jest bardzo odporny na zerwanie, dlatego, że dodaliśmy tutaj gliceryny. Gdybyśmy nie dodali gliceryny, moglibyśmy go potargać bez problemu. W ten sposób ja nie jestem w stanie tego przetargać. Kolejna sprawa to jest wykorzystanie celulozy bakteryjnej właśnie poprzez dodanie uwodnionych soli metali. I wtedy cała ta celuloza przepajana jest z różnego rodzaju metalami, dzięki czemu możemy uzyskiwać właściwości ochronne. W zależności od tego, co dodamy, możemy chronić przed promieniowaniem UV, przed promieniowaniem właśnie kosmicznym. I to już zrobiliśmy, mamy jedną publikację. No i oczywiście teraz bardzo interesującym jest, aby chronić elektronikę na orbicie przed burzami elektromagnetycznymi i w związku z tym tworzymy takie biomateriały. Bo tutaj Pani wspomniała też o terraformacji Marsa. To jakie na razie są właśnie zamysły, właśnie jak terraformować Marsa? Dziękuję. Plany są takie, że budujemy bioreaktory. W bioreaktorach tworzone są najpierw takie jakby pierwsze produkty i to jest wszystko pod przykryciem, na przykład w jaskiniach, w jakichś kanałach lawowych, w różnych takich miejscach pod ziemią. Tworzymy takie bańki życia właśnie poprzez te prace bioreaktorów i systemów podtrzymywania życia. Następnie to z czasem rozbudowywane jest, tak jak mówię, najpierw pod ziemią. Dlaczego pod ziemią? Ano dlatego, że tam mamy tą ochronną warstwę przed promieniowaniem kosmicznym. No i z czasem dostosowujemy to do wyjścia na powierzchnię. Na powierzchnię znowu w odpowiednich takich ochronnych strukturach kopułowych czy niekopułowych. Ja osobiście uważam, że budownictwo kopułowe może jest dobre, jeśli chodzi o druk 3D, tak? bo łatwiej to zrobić. Ale czy na pewno tak będą wyglądały habitaty, jak widzimy w popkulturze, to się okaże. Jeszcze ten temat nie jest do końca przebadany, bo jeszcze nikt nie był na Marsie jako człowiek. Oczywiście zobaczymy, jak to się sprawdzi. No i najpierw właśnie będzie tak wewnątrz, w różnego rodzaju zamkniętych, ciśnieniowych układach. Z czasem będziemy to adoptować do takich środowisk już marsjańskich. Taki jest plan, a zobaczymy, co będzie. Tak, proszę. One się różnią od siebie. Czasami habitat może być i symulatorem stacji na orbicie, czyli takiej międzynarodowej stacji kosmicznej, i możemy w tym samym habitacie zrobić misję księżycową i w tym samym habitacie misję marsjańską. Na przykład takie habitaty mamy w Polsce i tutaj różnicą jest oczywiście w przypadku misji marsjańskiej opóźnienie w telekomunikacji z Centrum Kontroli Misji. Następnie sposób, rodzaj takich spacerów, symulacji spacerów kosmicznych, zadań w skafandrach kosmicznych, oczywiście odpowiednio symulowanych. Także to możemy tak zrobić. Natomiast oczywiście są specjalnie dedykowane habitaty pod konkretny cel i na przykład w niemieckiej agencji kosmicznej w Kolonii, tam również, gdzie znajduje się Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej, tam stworzono cały taki wielki kompleks Luna, gdzie wysypano na ogromną przestrzeń, ja do końca nie pamiętam, ile to jest metrów kwadratowych, ale jest to ogromny, wielki budynek z wysypanym symulantem regolitu księżycowego, pyłem bazaltowym,
gdzie do niego doczepiony jest taki moduł kontenerowy, właśnie habitat księżycowy i tam można prowadzić takie jednodniowe misje, no to nie są długie misje, jednodniowe, 2-3-dniowe maksimum, z wyjściem właśnie na ten teren symulowanego księżyca, coś pięknego. W przypadku Stanów Zjednoczonych mamy habitat typowo marsjański. Jest on stworzony, jest on wydrukowany z symulantu regolitu marsjańskiego, czerwonego i tam trwają misje długoterminowe właśnie takie, jakie mają być na Marsie. Więc tam już są stricte misje, procedury, wszystko dostosowane do Marsa. Ja chciałem zapytać jeszcze, jak niskie tętno zaobserwowano w mikrograwitacji i jaka to była różnica w stosunku do normalnych warunków tej samej osoby? Nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć. Po pierwsze, przez to, że nie ja analizuję sygnały. Po drugie, są to dane tajne. Absolutnie. My możemy bardzo zgrubnie opisać, jak działał czujnik meksenowy, a nie jaki puls miał Sławosz. To jest absolutnie niemożliwe. I po prostu nie znam tej odpowiedzi. Chociaż jakie to są poziomy? Jakie to są poziomy? Mniej więcej, czy to jest 30, 20? To jest kwestia osobowa. W zależności od astronauty są różne poziomy. Może pan nawet czata GPT zapytać. To są takie różne różnice. Ale ogólnie wszystko niżej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? To może ja zadam jeszcze pytanie. Odkryłam informację, że w pani doktoracie znalazły się badania dotyczące oka owadów, które można wykorzystać w technologii kosmicznej. To bardzo interesujące. Czego to dotyczyło? W nauce wszystko można połączyć z wszystkim, a w szczególności jeżeli ktoś się zajmuje układem wzrokowym. Mnie bardzo interesował układ wzrokowy przez to, że jako dziecko astronomów moi rodzice zawsze patrzyli na światło gwiazd i na podstawie tego światła zdobywali informacje. I ja stwierdziłam, że muszę sprawdzić, jak bardzo dokładnie można tą informację zbadać, jak bardzo nasz układ wzrokowy może się mylić po prostu poprzez to, co otrzymuje z zewnątrz, poprzez te bodźce. I właśnie fascynował mnie wpływ światła na to, co dzieje się w mózgu ludzkim. Niekoniecznie gwiazd, ale głównie Słońca. I okazało się, że poprzez to, że udało nam się w czasie, właśnie akurat to były badania neuroanatomiczne, udało się odkryć taki neuron, proszę Państwa, w oku owadów, który działa na całą część oka odpowiadającą za analizę obrazu, za rejestrację, to tuż pod receptorami, fotoreceptorami. I okazuje się, że jeżeli jest za dużo światła, no to oczy owadów nie mają czegoś takiego jak powieka. Nie jesteśmy w stanie ochronić tych fotoreceptorów przed światłem, inaczej jak zamykając, mrużąc oczy, zamykając powieki. Owady tak nie mają, mają całkiem inny system. No i to się okazało, że można zastosować w przyszłych teleskopach orbitalnych, które patrzą na to światło gwiazd w różnych zakresach, w różnych pasmach. W szczególności te teleskopy są teraz budowane jak właśnie fasetki oczu owadów, czyli mają bardzo wiele detektorów złączonych w jeden wielki detektor. No i potrzebują też takiego rodzaju wielkie osłony z tytanu najczęściej, czy teraz są z folii, prawda? Na przykład James Webb's teleskop, on ma taką bardzo ciekawą osłonę, lekką, ale wszystko to waży, wszystko to bardzo dużo kosztuje, może ulec zniszczeniu przez mikrometeoryty. No i też staram się, mam nadzieję, że uda mi się za życia to wszystko zrobić, czyli przekuć koncepcję, ta, która została zauważona w oku owada, na technologię nowoczesnych teleskopów orbitalnych. Mi inżynierowie ESA powiedzieli, świetny pomysł, ale to jest 50 lat. Ja sobie policzyłam, będę miała 80 lat, jak to będzie wdrożone, albo 90.
to stwierdziłam, że muszę przestać pracować w Europejskiej Agencji Kosmicznej i wziąć się do roboty. To może będzie wcześniej. Czy jeszcze jakieś struktury, które występują naturalnie w przyrodzie, można przerobić na materiały wykorzystywane na przykład w kosmosie? Dotyka Pani bardzo obszernego tematu bioniki, właśnie inżynierii inspirowanej biologią. Dużo rzeczy w kosmosie już jest inspirowanych biologią, na przykład właśnie takie, to się nazywa foldable structures, czyli struktury, które mają ogromną powierzchnię, ale można je bardzo szybko i łatwo zminiaturyzować. No dużo, teraz mi akurat nie przychodzi do głowy Czytałam o dużo skrzydłach przykładów. motyli. Ich strukturę odwzorowano w jakiś materiał, który jest doskonale czarny na przykład. Tak, no tak jak mówię, mnie fascynowała zawsze kwestia tworzenia materiałów fotosyntetycznych, sztucznych liści, tego typu spraw i to robiłam będąc w Europejskiej Agencji Kosmicznej z nieudanymi próbami, wieloma. Dlatego skupiłam się na celulozie bakteryjnej, no i nie chcę za dużo zdradzać, ale jestem coraz bliżej tego, co chciałabym właśnie w życiu zrobić, jeśli chodzi o ten aspekt. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Pani doktor, proszę korzystać, to najlepsza specjalistka od kosmosu. Ja mam takie pytanie. Widzę tą tkaninę, Pani mówiła, że może być wykorzystana tam do pościeli, czy coś takiego. Chodzi mi o kolor. Czy ten kolor brązowy to jest jedyny, czy jakieś można tworzyć z tego inne odmiany, znaczy inną kolorystykę? W zależności... Tak. Gdyby była jakaś, znaczy gdyby doszło do jakiejś produkcji takiej na skalę szerszą, jak to oceniać kosztową? Tam metr kwadratowy, coś takiego kosztowało w tym sensie. Żeby to można było stosować już gdzieś tam w życiu codziennym, patrząc na stronę kosztową. To zacznę od pierwszego pytania. Oczywiście kolor może być bardzo różny w zależności od tego, jakie zastosujemy medium, czyli pożywkę. W kosmosie ten kolor na pewno nie będzie taki bursztynowy, ja go po prostu lubię i to jest taki naturalny kolor. W tym przypadku celuloza bakteryjna tworzona jest na powierzchni herbaty z cukrem. Czyli bardzo prosta rzecz. Mogę czasem dodać cytrynę, bo bakterie octowe lubią obniżone pH. Jest to po prostu zwykła czarna herbata z 2 łyżeczkami cukru. To taka proporcja, proszę sobie wyobrazić, 200 ml, kubek herbaty czarnej, 2 łyżeczki cukru. No i w zależności od tego, jak mamy szerokie wanny, tak szeroki płat nam urośnie na powierzchni tego pojemnika. Także to jest, co tutaj Państwo widzą. Jak zrobić transparentną taką tkaninę czy celulozę? Otóż na przykład dajemy ekstrakt z glonów, bo w mikrograwitacji na stacji kosmicznej nie będziemy mieć herbaty, a przynajmniej nie na długi czas, więc musimy wykorzystywać to, co mamy na stacji. Na stacji mamy bardzo dużo odpadów. Nawet my, ludzie, tworzymy odpady codziennie na stacji kosmicznej i te odpady nie wiemy, co z nimi zrobić, więc je usuwamy, tak? Natomiast okazuje się, że te odpady świetnie służą jako pożywka właśnie do wzrostu celulozy bakteryjnej. Opublikowaliśmy dosłownie parę dni temu nasz taki pierwszy artykuł o tym, jak można oczyszczać ścieki i jeszcze tworzyć celulozę bakteryjną. Ścieki oczywiście ludzkie. Mam nadzieję, że w następnym roku mogą Państwo skorzystać na AGH z naszej toalety mobilnej, która będzie postawiona, gdzie właśnie taki bioreaktor z kombuczy będzie oczyszczał wodę z moczu w takim bardzo ciekawym systemie. To jest ta kwestia. Kwestia gabarytowa, ilościowa i kosztowa. Największym kosztem produkcji tego materiału jest woda. Oczyszczanie tak naprawdę wody. Ta woda poprzez produkcję celulozy bakteryjnej, ona zaczyna zmieniać pH na bardzo niskie, bardzo kwaśne, nawet pH 2.
tak jak my mamy w żołądku. To oznacza, że jest to dosyć taka substancja toksyczna, tak? No i utylizacja ogromnych ilości tego typu wody musiałaby pójść w tworzenie prądu, w bioogniwa, rozumiem. Czyli to na pewno musiało być połączone z jakimś takim bardziej złożonym systemem, żeby to robić na wielką skalę. No i tutaj już koszty są bardziej skomplikowane, żeby wyliczyć. Ja oczywiście rozmawiałam z wieloma firmami, nie tylko w Polsce, ale na świecie, bo produkcja tego materiału jest krótsza niż produkcja skóry. A tak naprawdę można powiedzieć, że jest to skóra, nazwijmy to wegańska, tak? Nie zabijamy żadnych zwierząt, nie produkujemy dużej ilości dwutlenku węgla. Ten ślad węglowy można wręcz zignorować, bo nie ma produkcji dwutlenku węgla za dużej tutaj w tej produkcji. Jedyne co to drożdże tam sobie troszeczkę pomusują, ale niskie pH natychmiast osłabia tą produkcję CO2. Więc te wszystkie wielkie firmy, ja nie chcę ich wymieniać tutaj, bo jest nagranie, żeby tam ktoś nie powiedział, powiedzieli mi, a jak zacznie pani produkować tony tego materiału, bierzemy. Albo mówią tak, że no wspaniała rzecz, ale nie mamy jak zutylizować odpadów. Właśnie tej wody z niskim pH. No i tutaj jest taki problem. Dokładnie, no to ja właśnie tak proponuję, żeby to wykorzystać to niskie pH do jakiejś... To będą tony, tak, to będą tony takiego odpadu. No jeszcze nie powstała na świecie fabryka wielkoskalowa celulozy bakteryjnej. Ja cały czas czekam, może w Chinach coś powstanie. Oni są dobrzy z materiałów. Czy jeszcze państwo chcieliby zadać jakieś pytanie? Proszę bardzo. A czym różni się celuloza bakteryjna od tej roślinnej, tak z biochemicznego punktu widzenia na przykład? Czy to jest to samo? To znaczy celuloza zawsze jest celulozą, tak? Jest to wielocukier. Natomiast w przypadku celulozy roślinnej ona jest dużo bardziej zanieczyszczona. Proces właśnie oczyszczenia celulozy roślinnej to jest proces bardzo nieekologiczny. W przypadku naszej celulozy my de facto potrzebujemy tylko zdjąć hydrożel, wygotować 15 minut w wodzie i przepoić gliceryną i mamy gotowy produkt właściwie. Bardzo, bardzo prosta metoda, nie trzeba laboratoriów, nie trzeba nic. Pani doktor, wspominała Pani o tym, że te Pani wspaniałe bakterie operują w różnych środowiskach. Jakie ryzyka Pani widzi i w jaki sposób radzicie sobie z ryzykami tego na przykład, że właśnie, nie wiem, dojdzie do jakiejś mutacji tych bakterii i powstanie coś, co niekoniecznie by nam się podobało? Ryzyka oczywiście istnieją. Jeżeli pracujemy na żywym organizmie, to on ma swoje różnego rodzaju, nie chcę powiedzieć słabości, ale właściwości. Jedną z takich właściwości jest bardzo znane zjawisko, mianowicie, że w przypadku optymalnych warunków środowiskowych w pewnym momencie organizmy nie chce im się produkować celulozy. Nie chce im się, w ogóle nic im się nie chce. I jak zrobić, no po prostu dobrobyt, prawda? To w każdym gatunku żywym obserwujemy podobne procesy, więc my musimy bardzo często część naszej hodowli wziąć niestety na głodzenie. Czyli prowadzimy dosyć złożony taki system, że część naszych kolonii jest głodzona, część jest w fazie produkcyjnej i później znowu je usypiamy, czyli nie dodajemy im substratów do przetwarzania. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o zapobieganie mutacjom, no to tutaj wpadliśmy na pomysł i mam nadzieję, że to wkrótce się przekuje w Polsce. Mój kolega nad tym pracuje w Gdyni. Mianowicie liofilizacja
konsorcjum kombuczy, tak żebyśmy mieli standard, żebyśmy mogli móc zawsze, w każdym momencie wyjść od punktu zero i zacząć wszystko na nowo. Liofilizowane bakterie mogą leżeć wiele lat i nic im się nie dzieje. Nie są wrażliwe na mutacje, bo są po prostu w stanie, który nie pozwala na uszkodzenia. Czy w kosmosie... Aha, przepraszam. Którą pani proponuje, znaczy, że będzie można ją obejrzeć. Skorzystać będzie można, zapraszamy. Jak to wygląda i tak dalej. Gdzie to będzie zlokalizowane, jeśli chodzi o uczelnię? Nie wiem. Na razie tylko jesteśmy na etapie grantów i na etapie koncepcji, bo bez względu na to, czy dostaniemy grant, czy nie, my to chcemy zrobić. No bo czas goni i po prostu jeżeli my nie zaczniemy tego robić, to ktoś inny to zrobi. Rozumiem, że taka toaleta funkcjonowałaby nie tylko na stacji kosmicznej, tylko również w jakichś wyizolowanych warunkach. To znaczy ja mówię o tym, że my chcemy stworzyć jakby demonstrację technologii na AGH, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda, każdy mógł skorzystać, no a my testować w warunkach takich prawdziwych. Gdzie to powstanie, nie wiem. Jeżeli dostaniemy grant ministerialny, to mamy na to 12 miesięcy, czyli szybko. Ale tak jak mówię, mamy już przeprowadzone badania, wiemy, że to działa. Teraz musimy to przekuć na żyjący organizm, tak, na żyjący system, co też jest wielkim wyzwaniem, ale my lubimy takie właśnie rzeczy. Czy będą Państwo badać taką subiektywną percepcję czasu w stacji kosmicznej? W tym my teraz mamy taki eksperyment, to jest, nazywa się ESA-100, misja Solis 1. W NV-Hubie, to jest taki podziemny habitat niemieckiej agencji kosmicznej, prowadzi teraz studniową, analogową misję i my po przeprowadzeniu 103 naszych misji, ale tygodniowych głównie, powiedzieliśmy, tam napisaliśmy wniosek, że fajnie by było mieć te same dane właśnie tej subiektywnej percepcji czasu na dłuższym okresie izolacji. Więc oczywiście przyznano nam możliwość przeprowadzania eksperymentów na załodze 6-osobowej, która wchodzi bodajże w kwietniu następnego roku właśnie na okres studni. No i się przygotowujemy, procedury, wszystkie dokumenty w tym momencie są robione. Studenci napisali wspaniałą aplikację. Jeżeli tylko Państwo są zainteresowani, mogę gdzieś się podzielić tym programem. Każdy może sobie sam sprawdzić, jaką ma subiektywną percepcję czasu. Podczas badania wpływu czasu na astronautów, czy Państwo symulują światło słoneczne, czy badają Państwo funkcjonowanie astronautów absolutnie bez tego typu światła? Symulacja światła słonecznego jest dużo trudniejsza niż symulacja blackoutów z oczywistych względów, a jeszcze to drugie to jest oszczędność energii i prądu i kosztów. Więc teraz bardziej mamy tendencję symulacji blackoutu, ale mieliśmy misję i też będzie publikacja w tym roku, wyjdzie odnośnie symulacji światła słonecznego. Co my symulowaliśmy? Zrobiliśmy 2-tygodniową misję. Tak naprawdę 2 grupy wchodziły naprzemiennie w warunki, gdzie było zwykłe światło takie, no takie jak mamy w biurach. Białe światło, biurowe jasne. Następnie białe światło plus światło ultrafioletowe, ale specjalnie dobrane. Było to głównie UVB, które produkuje witaminę D. I później mieliśmy misje 2-tygodniowe, cały czas na tych samych ludziach, także oni musieli siedzieć 6 tygodni w sumie w habitacie, najpierw w warunkach kontrolnych, później w warunkach światło białe plus ultrafiolet i później światło białe plus podczerwień. Porównywaliśmy ich poziomy kortyzolu, testosteronu, serotoniny i melatoniny. Oczywiście fazy snu, aktywności, oczywiście bardzo dużo innych parametrów jakby powiedzieć, odnośnie ich pomiarów właśnie fizjologicznych i psychologicznych. O, to chciałam powiedzieć.
A ja bym się chciał jeszcze zapytać odnośnie przyszłych misji kosmicznych. Jak pani wspominała, że rozpoczyna się kolejny wyścig i wzmożone misje kosmiczne Już się rozpoczął. spowodują większą ilość zanieczyszczeń, śmieci kosmicznych na orbicie, i których już teraz po poprzednim jest znacząca ilość. I czy jest jakiś pomysł utylizacji tych śmieci, żeby potem nie było tak, że będą utrudnione starty kolejnych misji przez orbitujące śmieci? Fakt, problem śmieci kosmicznych eskaluje w właściwie sposób eksponencjalny, ale obecnie wprowadzane jest nowe prawo kosmiczne, czyli zmieniła się całkiem budowa satelitów, które są wynoszone. Każdy satelita powinien mieć dokładnie wyliczony czas na orbicie i specjalny system, tak zwany ogon deorbitacyjny albo inne systemy, które zmieniają orbitę w ten sposób, że jest spalanie naturalne w atmosferze ziemskiej. To jest raz. Czyli obecne satelity, które są produkowane, to już jest mniejsze ryzyko śmieci kosmicznych. Gorzej jest z tym, co już jest na orbicie i tego nie zmienimy. Bardzo dużo mamy właśnie takich zanieczyszczeń, ale to mobilizuje nas do tworzenia nowych technologii i tych technologii tworzy się naprawdę dużo. Są różnego rodzaju rozwiązania, są różnego rodzaju na przykład siatki, które są wysuwane, jakieś ramiona, są satelity, które podchodzą do danego śmiecia i go łapią. Różnego rodzaju techniki są rozwijane, ale to jest jakby nie moja działka. Natomiast ja wierzę, że również potrzebna jest metamorfoza napędów rakietowych, bo to też bardzo zanieczyszcza naszą planetę. I tutaj też musimy zmienić rozwój technologii. Także naprawdę jest dużo rzeczy do zrobienia. Dużo rzeczy do zrobienia, a zainteresowanie jest. Wierzę, że ten wyścig, który jest, którego doświadczamy, zakończy się kolejnym wielkim postępem w tej dziedzinie. Czy jeszcze jakieś pytania? Myślę, że będzie nieźle prosperującą firmą kosmiczną. A może bardziej to pójdzie w kierunku lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli będą zapobiegać bardziej wyrzucaniu tych śmieci niż organizować ich zbieranie. Znaczy, jeżeli ktoś założy taki startup i taką firmę, to naprawdę ja tu widzę ogromny potencjał. Czy jest prawo międzynarodowe, które by to egzekwowało? Na przykład kary za zaśmiecanie kosmosu. Myślę, że teraz jest już coś takiego, ale prawo jakby nie działa wstecz, więc to wszystko, co już jest, no to nadal tam może bardzo szkodzić. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Rozwijają przemysł węglowy i nic im nie robi nic, żeby ich wyhamować do tego. Także dlatego mówię o tym, że niektórzy robią. To znaczy w tym sensie można ich wyhamować, jeśli będziemy przestrzegać przy zakupie różnych produktów informacji o śladzie węglowym, tak? Bo Unia wprowadza już takie regulacje, że produkty wyprodukowane na terenie Unii mają mieć informacje o śladzie węglowym. Więc jeżeli to będzie podtrzymane, no to z automatu chińskie produkty już będą miały gorzej na rynku europejskim. Nie wiem, czy Pani wie o tym, że Chińczycy chyba 70 czy 80% lekarstw produkują. To już temat na inną rozmowę, tak, ale bardzo interesującą. Tak. To jest też bardzo interesujące, szczególnie, że politycy już się wypowiadają bardzo konkretnie, że może nam grozić odcięcie od rynków właśnie lekowych. Ale czy jeszcze są jakieś pytania dotyczące kosmosu? Ile taka misja Znańskiego kosztowała? Na szczęście nie wiem.
Dużo. Ja powiem bardzo dyplomatycznie, na szczęście nie wiem, ale mogę powiedzieć, ile kosztowała nowych pomysłów. Tak, oczywiście. Ja myślę, że nikt tak do końca nie wygrywa losu na loterii. To się chyba tylko w Polsce tak opowiada. Naprawdę to jest ciężka praca i tych astronautów, kosmonautów, których mamy. Oni naprawdę muszą być dobrzy i wiele lat trenować, żeby móc osiągnąć to, co osiągają. Jest to indywidualny wysiłek i ogromne poświęcenie kosztem rodziny, kosztem bliskich, znajomych. No, jak się czyta biografię astronautów, to dopiero wtedy się zaczyna rozumieć, jaki to jest ciężar nieważkości. Zacytuję tutaj tytuł biografii Hermaszewskiego. Druga sprawa to jest właśnie ile to kosztowało Polskę. Jestem bardzo dumna z Polski, że miała odwagę mieć swojego astronautę projektowego. Naprawdę. Proszę Państwa, to był ogromny wysiłek nas Polaków, nas wszystkich, bo my wszyscy za to zapłaciliśmy. Każdy z nas tu siedzący. Co my z tego mamy? Co my z tego będziemy mieć? Przede wszystkim jesteśmy w czołówce, w elitarnej czołówce ludzi, którzy mieli swoich ludzi na orbicie ziemskiej. To jest raz. Dwa. Rozwinęliśmy 13 różnych eksperymentów naukowych, bardzo różnych. Dzięki temu my jako Polska nauczyliśmy się, rzesze uczonych, rzesze administracji, nawet ludzi z rządu, nauczyliśmy się, jak w ogóle prowadzić negocjacje w takich międzynarodowych operacjach. To są bardzo złożone rzeczy, to jest kwestia ubezpieczenia astronauty, to jest kwestia nowego prawa, to jest kwestia zgód komisji bioetycznych. Procedur, jak pani... Procedur. Po prostu my jako Polska w ten rok 2025 my naprawdę zrobiliśmy ogromny skok do przodu, jeśli chodzi o rozwój, o tą świadomość, gdzie my jesteśmy w technologiach. Druga sprawa, polska rakieta komercyjna będzie lecieć w kosmos, na 50 kilometrów za tydzień. Z Polski. To po prostu żaden kraj sobie nie pozwolił, żeby coś takiego się działo, a my, Polacy, to robimy. Będziemy mieć komercyjne rakiety suborbitalne. My, Polacy. Normalnie jest tylko francuska Ariane, jeśli chodzi o Europę i tyle. I proszę Państwa, my mamy też polską rakietę. Bursztyn, mamy polską rakietę Perun. Oczywiście. Ja po prostu cały czas jestem pod wrażeniem, co ten rok nam przyniósł i jak my bardzo jesteśmy w ogóle zauważani na całej arenie światowej przez to, co zrobiliśmy. Wszyscy my, proszę Państwa. Jak długo będą opracowywane wyniki tej wyprawy kosmicznej przez naukowców? Dopiero tydzień temu, dosłownie tydzień temu byliśmy na raportach w Europejskiej Agencji Kosmicznej podsumowujących eksperymenty, ale jeszcze przed analizą danych. Wiele eksperymentów jeszcze nie ma zebranych wszystkich próbek, bo część próbek, na przykład właśnie astronautów, musi być zebrane na 3 miesiące przed misją, w czasie misji i 3 miesiące po misji, no i jest dopiero 3 miesiące po misji. Więc też jeszcze te wyniki nie są do końca zebrane, wszystkie próbki. Więc to wszystko, ja myślę, będzie dopiero na Boże Narodzenie, że będziemy mieć taki prezent podsumowujący. To będą dane, ale czy powstaną na bazie tych danych prace naukowe? Nie tylko prace naukowe. Tak jak mówiłam, w przypadku naszej bransoletki myśmy angażowali w ten projekt nawet dzieciaki ze szkół podstawowych, bo organizowaliśmy misję do stratosfery, gdzie testowaliśmy czujniki, testowaliśmy celulozę bakteryjną i ta młodzież szukała kapsuł w Puszczy Niepołomickiej na bagnach. To była po prostu niezwykła radość, niezwykła frajda i przede wszystkim udział tak różnych ludzi przy naszym projekcie. Akademia Sztuk Pięknych projektowała opaski dla Sławosza. Daliśmy im bardzo trudne zadanie. Sławosz ma to założyć jedną ręką, zamkniętymi oczami w mikrograwitacji. Stwórzcie coś takiego. Także
tyle ludzi było zaangażowane w proces myślowy, twórczy, no i oczywiście w dokumentację, w procedury. Może mniej przyjemna rzecz, ale też bardzo, bardzo pouczająca. Jakie dziedziny nauki skorzystają na tej misji kosmicznej? Ja myślę, że przede wszystkim oczywiście dziedziny inżynieryjne, dziedziny tutaj inżynieryjne to mi chodzi o materiałówkę, o informatykę, chodzi mi też o, co tam były jeszcze jakieś materiały? Pewnie telekomunikacja. O telekomunikację. Jeśli chodzi o biotechnologię, to wysłaliśmy genetycznie modyfikowane właśnie bakterie dostosowane do warunków marsjańskich. Wysłaliśmy glony, które będą produkować tlen na stacji kosmicznej. No, tak jak mówię, i psychologiczne badania, monitoring zdrowia, wspaniałe spektrum przez właściwie wszystkie dyscypliny nauk. Czy jeszcze jakieś Państwo mają pytania do naszej specjalistki, najlepszej w Polsce i w Europie, a może i na świecie? Pani redaktor, to chyba nie tak, ale wiem, dobra. co mówię. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że miałam zaszczyt Panią spotkać. Dziękuję Państwu, że poświęcili nam Państwo czas. Bardzo dziękuję. Zapraszam również 18 listopada na innego rodzaju rozmowę i myślę, że nasze spotkanie będzie również do odtworzenia w internecie, więc będą mogli Państwo sobie również utrwalić, czy polecać znajomym, rodzinie, bo mamy się czym chwalić, a dużo tych powodów do chwalenia ostatnio chyba nie mamy jako kraj, a to jest nasz wielki sukces i myślę, że wszyscy powinniśmy go promować, bo jest się czym chwalić. I jesteśmy z czego być dumni. Naprawdę, proszę Państwa. Polska górą. Bardzo dziękuję.